Bardzo słucham tego, co mi piszecie. Ja jestem poukładana tak samo mocno, jak czasami bywam chaotyczna. Witam, kochani, Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta. Ja Was zapraszam dzisiaj na moją wishlistę perfumową, a to za sprawą Ani, która mnie poprosiła o taki film. Puszczam go w piątek jako film dodatkowy, bo nie ukrywam, że mam ponagrywane już wszystko do przodu i będą teraz chyba w tym miesiącu właśnie filmy w piątek, bo to jest tak, że w następnym tygodniu nie będzie absolutnie live'a, bo to będzie weekend naszej rocznicy ślubu z Wojtkiem i zamierzamy wyjechać. Więc nie będzie live'a, będzie na pewno film, no ale mam sporo takich filmów, które chciałabym wstawić po prostu jeszcze w tym miesiącu. Jakoś tak zależy mi, żeby one poszły w tym miesiącu, więc myślę, że możecie się spodziewać co piątek o 17 i jeszcze dodatkowego filmu. Rozpędziłam się na maksa. Jak ja z tym wszystkim daję radę? Nie wiem, ale jakoś tak to sobie układam, żeby to wszystko ogarniać, biorąc pod uwagę, że jeszcze mam drugi kanał. To jest moja pasja, ja kocham to robić, uwielbiam w ogóle nagrywać i co zrobić? No, chciałabym Wam pokazać jak najwięcej i dawać Wam jak najwięcej, więc ten film bonusowy jest z dedykacją dla Ani. Zapraszam Was. Kochani, chciałam tylko na wstępie powiedzieć, usiadłam sobie już z boku, bo tutaj będziecie oglądać moją fragrantikę. Tak zamierzam ten film Wam ilustrować, to o czym mówię. Ale zanim przejdę do tej fragrantiki i do tego omawiania mojej wishlisty, to chciałam Wam serdecznie podziękować za wszystkie komentarze, za to, że jesteście ze mną, że jesteście tacy wspaniali. Witam wszystkich, którzy do mnie przybywają na kanał. Witam nowych widzów serdecznie. Zapraszam Was na live'y ze mną, z moją społecznością, żebyście poznały dziewczyny, być może odkryły swoje ukochane perfumy. Dziękuję za wszystkie też lajki i za podbicia i zapraszam do subskrybowania tego kanału, bo myślę, że staram się zapewnić Wam bardzo dużo, w sumie perfumowej rozrywki. A teraz przejdę do tej mojej wishlisty, bo ona nie jest wielka, słuchajcie. Natomiast staram się pewne rzeczy tak dosyć na bieżąco realizować i dlatego też ona może nie jest taka wielka, ale przyjęłam też pewien tok rozumowania w tym roku, jeżeli chodzi o moją wishlistę. I tak, bardzo słucham tego, co mi piszecie. Jeżeli więcej niż jedna osoba mi coś poleci, to właśnie wpisuję w tą listę, chcę mieć na fragrantice. Dlaczego? Dlatego, że wiele rzeczy mnie później wypada. Ja wprawdzie pamiętam, tylko później muszę odnaleźć te Wasze komentarze. Jak tego nie zrobię print screena. Często robię print screeny, później czyszczę telefon, żeby odzyskać trochę pamięci i się okazuje, że wyczyściłam też z tych print screenów, bo nie odpaliłam ich, tylko po prostu zaznaczyłam wyrzuć do kosza. Ja jestem poukładana tak samo mocno, jak czasami bywam chaotyczna. I tak czasami jest, więc przyjęłam taką teraz, tak naprawdę niedawno, taki system, że jeżeli o czymś mi mówicie, to ja to wpisuję na chcę mieć. Moja wishlista to jest obecnie tak, Boho Boko, 2 zapachy, o których nic Wam nie powiem, dlatego, że nie chcę uprzedzać swoich filmów, a będą nowości perfumowe i w tych nowościach o tych zapachach Wam opowiem, ale możecie się domyśleć, że jeżeli jest to, nawet ich nie odpalę, nie pokażę Wam, jakie to zapachy, pewnie sobie to sprawdzicie sami, ale już Wam mogę powiedzieć, że zaskoczenie było ogromne. Jest zapach Le Bain Bourbois i to jest 1900 L'Or de Prusse. To jest zapach, który bardzo mi się spodobał.
On na razie tutaj jest, bo właśnie w nich wyczuwałam te jagody i czułam w tym zapachu czarną herbatę, taką suchą. Zapach w ogóle jest dosyć suchy, ma też matę w bazie. Zapach jest dosyć suchy. One Umbrella for Two. One Umbrella jest bardziej słodki niż ten i taki bardziej otulający. To jest natomiast taki dosyć suchy zapach. Bardzo mi się spodobał. No i muszę powiedzieć, że ta marka w ogóle zaczyna do mnie przemawiać. Buteleczki są też śliczne, no ale to też nie o buteleczki chodzi, chociaż czasami chodzi. Jestem mimo wszystko zawsze kobietą i estetką i lubię po prostu sobie popatrzeć na piękne buteleczki, bo dlaczegoż by nie. Dalej praktycznie wszystkie zapachy Kinetic. To jest tak, że Kaju, piękny, drzewny, pudrowy zapach. A co to za reklama? Piękny, drzewny, pudrowy zapach. Chris Maurice stworzył ten zapach. Jezu, co tu się dzieje? Bardzo mi się spodobał. W ogóle Kinetic ma też rewelacyjne, muszę Wam powiedzieć, parametry i naprawdę uwielbiam. Co do kolejnych, to Lunę też testowałam, przepiękny zapach, o właśnie, cytrusowy, skórzany, niesamowicie pięknie się układa i też nie no, Kinetic większość. Ja mam 3 zapachy Verdigris, tego nie pamiętam, ale on mi się też, z tego co pamiętam, w Silage go wąchałam. Jezus Maryjo, w Silage go wąchałam, słuchajcie, i też bardzo mi się spodobał. No ja nie wiem, co tu się dzieje z tymi reklamami. Nigdy mi tak nie wyskakują te reklamy. Tulua, piękny też zapach i też bardzo mi się podoba, także Kinetic mogłabym mieć wszystkie. Mogłyby być tańsze. I teraz, to jest właśnie polecajka od Was. Dries van Noten, nie wiem jak się czyta. Fleur du Mal, ale jest tego sporo. To jest marka odzieżowa. Ja nie testowałam nic. Quentin Bish stworzył, proszę bardzo. Brzoskwinka Osmanthus. Osmanthus ostatnio bardzo do mnie trafia. Świetnie, mega mi się podoba to, co robi Osmanthus z zapachami, także jestem w szoku. Też właśnie soje Malakis i Chamomile Satin zostało mi polecone. Jest Discover Set za 200 zł do kupienia u nich i chyba po prostu się na to skuszę i sobie przetestuję, a jak nie, bardzo drogie są te flaszki, tam chyba 1700 zł, no bardzo drogie są, więc wolę najpierw przetestować i nie wiem, może jako pierwszy jeden tylko włączyć do kolekcji, zobaczymy. W każdym razie jest na wishliście, jest to marka zdecydowanie obecnie, którą się interesuję. Epic Amouage, muszę Wam ogólnie powiedzieć, że ja go wąchałam, też nosiłam go globalnie, on mi się bardzo podoba, on jest świetny, jest wspaniale się zmienia. Też jedna z Was prosiła mnie o zrobienie takiego filmu z zapachami, które mają 3 fazy. No to głównie Amouage właśnie też dysponuje takimi 3 fazami zapachu i robi rewelacyjną robotę. O, tutaj jest, że Maida Bekkali, jakiś zapach przypomina Epic i to bardzo 630 osób. Może trzeba było tym się właśnie zainteresować, bo jak wiadomo Epic jest no drogi, a to nie mam pojęcia, ale widzicie, już jest jakaś informacja. Gdyby był bardzo podobny, 630 osób tak twierdzi, więc to jest bardzo dużo. To jest marka, którą udało mi się poznać i przetestować. To jest Maes Wambo Mood for Oud. Przetestowałam 3 albo 4 zapachy tej marki. One robią ogromne wrażenie. To są bardzo bliskoskórne zapachy, ale one robią na mnie, Dominique Ropion i Jean-Louis Siozak stworzył. Ogromne wrażenie robi na mnie. To jest właśnie
Oud podany na coś niebywałego. W jednym z filmów Wam mówiłam, że nigdy w życiu takiego udu nie poznałam. Jest niesamowity. On jest naprawdę blisko skórny. Tylko jeden zapach, Mood Swings. Nie zgadzam się. Mood Swings nie przypomina tego zapachu. Absolutnie. Testowałam Mood Swings wiele razy. Dostawałam próbkę z Mood Stand Bar i to nie jest to. To jest bardzo jedwabiście poprowadzony zapach. Ogólnie ta marka daje Wam totalną elegancję. To są zapachy, które są idealnie zblendowane. One są jak taka jedwabista tkanina, kaszmir, który nakładacie na siebie. Niebywale trwałe są, ale w ogóle nie projektują, są takie dla Was bardzo subtelne, niezwykle piękne. To jest coś takiego, bym powiedziała, wręcz niepowtarzalnego. Nie znam drugiej marki, która tak cudownie przeprowadza nas przez różne wonie. Przetestowałam, tak jak mówię, kilka. No i te trafiły na moją wishlistę, ale nie tylko, bo też trafił Sure Shot, a jest jeszcze jeden, Hot Shot chyba, i to też Dominik Ropion stworzył i ten sam pan. Niezwykle pięknie prowadzone zapachy. Dla mnie to jest po prostu rewelacja. Riviera Drive przypomina, nie bardzo. No właśnie, moim zdaniem nie. I widzicie, to jest tylko tak po jednym coś podane, że niby przypomina, a tak naprawdę nie przypomina nic. A to jest z 2019 kompozycja, więc do tej pory już ktoś by tutaj dał dużo propozycji, a nikt nie dał, bo one są naprawdę wyjątkowe. Mam wrażenie, nawet mój mąż, jak testowałam te zapachy, to mówiło, że to jest wybitne, że naprawdę no to jest coś, bo to jest coś. To jest na przykład zapach cytrusowy i morski, ale nie ma drugiego takiego. On jest tak inaczej poprowadzony. On Was nie szokuje, nie odurza. Też cytrusowy. Ja na przykład uważam, że on jest po prostu taki piżmowo aromatyczny, może morski, wodny, ale to jest coś po prostu przepięknego, to jest taka elegancja 300%. Mam wrażenie, że w ogóle ta marka to jest taka turbo elegancja, to jest taki wyższy level w ogóle elegancji. Także to jest marka, która mnie bardzo zainteresowała, totalnie przypadkiem wzięłam do testów. No, Hedonic. I teraz tak, to jest Obsessive Devotion. Tego absolutnie nie testowałam, ale to jest coś, co Jola mi z kolei poleciła. A że przetestowałam inną kompozycję, bo Agnieszka mi dała kompozycję Divine Perversion i to jest niesamowity zapach. To jest zapach krzyczący na kilometr, bo to jest w ogóle marka oczywiście Franceski Bianchi. I ten zapach krzyczy na kilometr. To jest w ogóle coś, co totalnie skradło mi serce. No niesamowite. W ogóle to, że tutaj jest, przypomina mi, to jest śmieszne, bo to absolutnie nie przypomina nic, co tu jest. Lipstick Rose nie mają... In Love with Everything? Absolutnie nie. To w ogóle nie jest to. To jest kompletnie inny level. Żaden z tych zapachów nie jest podobny do tego zapachu. No właśnie, dlatego te przypomina mi, trzeba sobie jeszcze weryfikować, sprawdzać, czytać opinie, bo można wtopić. Najlepiej mieć perfumowe siostry, takie jak właśnie my tutaj, i naprawdę podpytać, chociaż to też nie jest miarodajne, bo na jednej skórze ten zapach będzie brzmiał tak, a na innej zupełnie inaczej. No, tak to właśnie jest. W każdym razie świetny zapach, więc myślę, że ten drugi, skoro Jola mi go poleciła i powiedziała, że mi się na 100% spodoba, bo pamiętam, ona mi to powiedziała chyba w tamtym roku, i ten zapach cały czas krążył mi po głowie, Jolu. To nie jest tak, że ja o nim zapomniałam i ja go sprawdzałam wielokrotnie, tylko to jest tak, musicie też zrozumieć, że i każdy moim zdaniem tak ma, że mamy coś na wishliście, że ktoś nam coś poleca, ale mamy już jakieś swoje też, które chcielibyśmy, bo gdzieś tam kiedyś przetestowaliśmy, nasza głowa krąży wokół tego zapachu, chcemy mieć. Te zapachy, wiecie też, że nie są najtańsze, więc ciągle po prostu też podszukujemy czegoś, testujemy.
Testuję ogromne ilości zapachów. Ja w obecnym czasie od stycznia przetestowałam już 130 zapachów, bo to sobie policzyłam, a od Agnieszki jeszcze mam tyle nieprzetestowanych. No i ciągle jakby też dostaję od Was, tutaj dostaję coś od Kamilki, dostałam tutaj perfumę od jednej z Was oraz cały flakon, za co serdecznie dziękuję, Pure XS od Rabanne. To jest bardzo ładny zapach, to jest coś, co już mi przypomina, co jest na rynku. On ma dobrą trwałość, ale słabe parametry, to tylko tak już wspomnę, słabe ma parametry projekcji, w ogóle nie projektuje, a z tego co wiem, dziewczyny mi mówiły, że ten zapach kiedyś to był mocarz nad mocarze, no teraz nie, zdecydowanie, także ogólnie moim zdaniem to jest bardzo ładny, noszalny, codzienny wręcz zapach, tam jest wanilia, którą ja uwielbiam, piękna, także już Ci odpowiadam, bo na pewno byłaś ciekawa, ale myślę, że go gdzieś do jakiegoś filmu jeszcze wkręcę. Nie wiem, czy to będzie w marcu, ale spokojnie. A właśnie, będzie jeszcze jeden film, do którego go na pewno dołączę i wtedy o nim szerzej opowiem. W każdym razie dostaję tego naprawdę od Was dużo. Jeszcze jest jedna Wicka, też Cię serdecznie pozdrawiam, Jolu, która chce mi wysłać też troszeczkę próbek. Także ja od Was dostaję tego multum, od koleżanek, sióstr perfumowych multum i sama też kupuję bardzo dużo próbek. Także testów jest ogrom i musicie zrozumieć, że ja bardzo biorę Wasze polecajki do siebie, bo uważam, że jak Wy mi coś polecacie, to Wy mnie trochę już znacie i wiecie, że to może mi się spodobać. Na przykład też takie dostałam próbki od Camilli, Chronicles, nie znałam tej marki, ale powiem szczerze, że te zapachy do mnie trafiają, a szczególnie właśnie ten i to jest zapach o obrotach Copernican Revolution. Bardzo, bardzo ładny zapach. Ja tu popsikałam na to ten zapach, słuchajcie, 1,5 tygodnia temu i nadal go czuję. I właśnie nie trafił jeszcze na moją wishlistę, bo ja go jeszcze globalnie nie przetestowałam, tylko na nadgarstku, więc dopóki nie wrócę drugi raz do próbki, do globalnego testowania, to po prostu nie ląduje jeszcze na moją wishlistę. Tak, to jest absurd, bo lądują na wishlistę rzeczy nieprzetestowane, a nie ląduje to, ale już Wam wyjaśniłam, jak ta wishlista w ogóle u mnie działa. Kolejna rzecz to jest właśnie wszystko przetestowane od Agnieszki do tej pory na Hema. Na Hema zdecydowanie ten zapach muszę mieć. Muszę mieć, ja go bardzo chcę mieć. To jest zapach totalnie po prostu piękny, oszałamiający. Mam już, właśnie tak sobie przewinę, pole elizejskie. Miałam tę terakotę zapach, bardzo nietrwały. W ogóle ta cała linia, to nie są te parametry, co były kiedyś. Ale ponieważ, dlaczego się decyduję na tą Nahemę w ogóle? On jest bardzo wyjątkowym zapachem, musicie go poznać, bardzo chcę go włączyć do kolekcji i do tego, żebyście go poznali, bo naprawdę jest rewelacyjny. A ponieważ jest w tym miesiącu miesiąc Guerlain i macie 10% na zapachy Guerlain, kod jest, wystarczy wejść w posty i tam jest kod rabatowy, to chcę go włączyć tak naprawdę jak najszybciej do kolekcji, żebyście mogli go przetestować w bardzo fajnej cenie, dlatego że zapach jest naprawdę turbo wyjątkowy, a testowałam od Agnieszki, ale już właśnie z tej nowej butelki, ona też ma tę nową już butelkę i on naprawdę był super trwały. One w ogóle nie są jakieś, wiecie, projektujące, bo to nie jest charakterystyka tej linii w ogóle zapachowej Guerlain, ale on jest wybitny, według mnie jest po prostu wybitny. Dobra, to mamy Cartiera. Tak, już też próbowałam się dowiedzieć, bo to jest ważne, która to jest w ogóle wersja, tak jak Olena zauważyła, wersji tego jest multum. Najfajniej byłoby zdobyć, ale kosztuje 1000 zł, jeszcze starszy flakon.
bo myślę, że no, parametry byłyby jeszcze lepsze, chociaż nie mówię, bo te testowałam i ma naprawdę genialne parametry, świetny jest moim zdaniem, ale no tamten pewnie miałby jeszcze lepszą moc, ale trzeba za niego zapłacić 1000 zł. To chyba za Cartiera, no nie. Ale tak, jest w moich planach i to jest właśnie, to są plany już po testach, że tak powiem. Jest też w moich planach Born of Eternity Atkinson i to jest coś, co też Wy mi polecałyście, a ponieważ jest tutaj znowu Akigala, no to zdecydowałam, że ten zapach wejdzie do kolekcji. Chciałam Wam tylko jeszcze powiedzieć, ponoć jest niesamowity, jest projektujący na amen i bardzo elegancki, więc zobaczymy. Ale chciałam Wam powiedzieć, że ten Shine Despite Everything Atkinsona, który żeście wykupili po prostu do cna, naprawdę ja użyłam na 2 psiki. Jedna z Was zapytała, czy wróci na stronę, bo to jest coś cudownego i że bardzo byłaby zainteresowana odlewką, więc jak najbardziej. Myślę, że Shine Despite Everything też wróci. Wprawdzie nie jest tu wpisany, ale był już na sklepie, więc łatwo mi o tym pamiętać. Także myślę, że te 2 Atkinsony jak najbardziej. To jest coś, co testowałam. Długi będzie ten film chyba, po prostu już staram się streszczać. To jest coś, co testowałam, to jest The Gate Ivory Temptation Extra. To jest w ogóle marka, której ja jeden zapach mam i który uważam, że jest naprawdę cudowny i wyjątkowy. I bardzo fajnie ta marka buduje zapachy. Ivory Temptation został mi w pamięci, bardzo dawno temu go testowałam. Jednej z Was dołączyłam też do zamówienia i po prostu jest cudowny. Chcę go mieć, chcę do niego wrócić. On, mimo że tam widzicie ciepłokorzenność i tak dalej, to on właśnie tak przepięknie blenduje się na Was i w efekcie jest tak turbo. Właśnie te mocno zblendowane zapachy, takie, które ja nazywam zblendowanymi, czyli które nie mają tych 3 faz, maksymalnie mają 2, a czasami nawet nie to, bo od razu po psiknięciu nie wiecie po prostu, nie umiecie wyodrębnić nut, tylko z automatu czujecie cały zapach. Tego typu zapachy w 90%, przynajmniej tego, co ja przetestowałam, to są turbo eleganckie zapachy i zawsze one po prostu się jak taki jedwab układają, jak takie ubranie, ale lepsze, jak taka Wasza skóra, ale lepsza. Wiecie, o co chodzi. To już rozmawialiśmy. Balda Freak jest u mnie cały czas na wishliście. On kosztuje 1000 zł i tylko z tego tytułu jeszcze do mnie nie trafił, bo mam po prostu inne, które mnie bardziej, wiecie, no tyl, no to chyba nikogo nie dziwi. Cały czas jest na mojej wishliście. Podpowiadałyście mi, że w Moncredo można pojechać i go powąchać. Byłam, nie było. Nie było testera, nie było go w ogóle do kupienia. Później patrzyłam na stronie i faktycznie nawet próbki nie można było kupić, bo go w ogóle nie było, także to też ciężko na niego trafić. Ale myślę, że powącham. Jest cały czas. Lucius jest przeze mnie przewąchany, przepiękny. Niby imię męskie, ale to jest naprawdę uniseksowy zapach, przepiękny, nawet bym powiedziała, że bardziej jednak w stronę kobiety się skłaniający niż mężczyzny. Cudowny jest ten zapach. Nie przerażajcie się też, jeżeli widzicie na Fragrantice cytrusowy jako ten pasek najdłuższy, opisujący to, co się rzuca w oczy niby w zapachu. Bardzo często to jest po pierwsze turbo mylące, bo i tak najważniejsze to jest, kiedy zapach się na Was ułoży i on bardzo często w ogóle już nie jest cytrusowy, a ten pasek oznacza tylko tyle czasami, że on przy pierwszym psiku jest tak silnie cytrusowy, a liczy się tak naprawdę to, jak on leży na Was, jak wtedy pachnie, a nie, wiecie, jakby te pierwsze psiki często to trwają przez 15-20 minut i zapominamy, że on był cytrusowy. Też nie sugerujcie się tym.
Dalej Anomalia, a z Anomalii 3 zapachy, ale jeden nowy znowu wyszedł, więc pewnie dojdzie. Sabraż przeze mnie przewąchany, też białokwiatowiec, bo ten, który ja mam, Darżą, to też jest białokwiatowiec. To są bardzo intensywne zapachy, od razu Wam mówię. No ale takim moim turbo, za którym tęsknię, bo to jest zapach suchy z kolei, właśnie irysowy, ciepłokorzenny, to jest taki... To jest właśnie Narcotic Bohemic, to jest zapach, słuchajcie, goździka, bardzo sucho podanego, jako przyprawę oczywiście. Jest tam też kawa, która dosusza jeszcze, no i korzeń irysa, a nie kwiat i to też czuć. Niesamowity jest ten zapach, na mnie robi ogromne wrażenie i bardzo go chcę mieć, no ale też one są bardzo, bardzo drogie, to Wam wielokrotnie o tym mówiłam. No i jeszcze Umbra Oud, to jest po prostu różano-udowa kompozycja, tak mocarna i tak projektująca, i tak mocna, tak uderzająca w głowę, że no, zrobił na mnie wrażenie, jednak jest na tej wishliście. Jest też na wishliście Damask, to jest tani zapach, dla mnie tani. Może ujmę to tak, dla mnie tani. Biorąc pod uwagę naprawdę to, ile ja wydaję, kiedyś nie do pomyślenia było, żebym tyle wydawała na perfumy, ale teraz stało się to faktem i nie będę oszukiwała, że jeżeli mam ileś zapachów, już set nawet po 1000 zł, to jak jest zapach za 400, no to dla mnie on jest już tani, a jak w ogóle kupiłam, na shortsach Wam mówiłam, zapachy Nose Toes, za 2 zapachy zapłaciłam 530 zł, to stwierdziłam, że rozbiłam kasyno zrobieniem deala, bo te perfumy są przeboskie, ale też o nich Wam poopowiadam, bo też szykuję jeden film taki konkretny i tam właśnie poopowiadam Wam o tych zapachach. Także dla mnie ogólnie Essential Parfum to jest stosunkowo tania marka, bo tu dostajecie 100 ml, to też jest moim zdaniem ważne, nie? No i został mi właśnie ten 2015 LFNI. Zdecydowanie to jest zapach, który ja chcę po prostu mieć, dołączyć do swojej kolekcji. Chcę mieć takie kadzidło kościelne i nie uważam, aby ten zapach, już wyłączę to, i nie uważam, żeby ten zapach kadzidła kościelnego był nienoszalny albo na jakieś wyjątkowe okazje. Ja uważam, że tego typu właśnie takie lodowate świetnie się nadadzą latem, to po pierwsze wonie, a po drugie też te suche są bardzo pozytywnie odbierane. Słuchajcie, ja Wam powiem tak, wszystkie moje zapachy, które mają taki suchy wydźwięk, zero słodyczy, taki właśnie suchy vibe, są bardzo dobrze odbierane przez otoczenie, są komplementowane, miło się przebywa ludziom w otoczeniu takiego, bo one nie przytłaczają, one są naprawdę, tak naprawdę całodzienne, całoroczne, na każdą okazję, one nikogo nie przytłaczają i uwielbiam to w tych zapachach. Różnie bywa ze słodyczami, bo te słodkościowe, takie mocno ulepne, na przykład mojemu mężowi bardzo przeszkadzają, on nie przepada za nimi, zachwyca się właśnie tymi bardziej suchymi, także nie każdemu przypadną do gustu, ale te suche nigdy się nie spotkałam, żeby komuś przeszkadzało, one po prostu nie są przytłaczające, a to jest ogromny plus zapachów też. Ja dzisiaj się nagadałam, ja dzisiaj chyba miałam potrzebę w ogóle takiego, słuchajcie, wywodu na temat perfum, no i tak sobie dzisiaj to zrobiłam. Mam nadzieję, Aniu, że jesteś usatysfakcjonowana, mam nadzieję, że miło się Wam wszystkim oglądało ten film. Zapraszam Was w tym miesiącu chyba na wszystkie piątki, na 17. Nie zapomnijcie, że będą tutaj filmy, no bo mam tego tyle, chcę tego zrobić tyle, że muszę się posiłkować tymi piątkami. A na pewno będzie dużo mniej live'ów w tym miesiącu. Jeden już na pewno odpada i nie wiem, czy też drugi nie odpadnie. Będę Was update'owała na bieżąco. Ja za dzisiaj dziękuję. Buziaczki, kochani. Pa, pa!